Dostajemy od Was coraz więcej pytań w kwestii inwestycji w zdrowie. Dlatego mamy dla Ciebie poradnik zdrowia, który jest zbiorem wiedzy o tym, jak prosto i tanio poprawić nawyki zdrowotne. Stworzyliśmy go wspólnie z gośćmi wywiadów. Kliknij w link poniżej i zamów poradnik promocji. Ktoś coś powinien zrobić z tą edukacją, z tą szkołą, tym kimś. Bądźmy my. Telefon stał się praktycznie częścią ciała. Ludzie dzisiaj też mają tendencję do tego, żeby ćpać wiedzę. To będzie grube tutaj. Niektórzy mnie znienawidzą. Budują nas nawyki. Kiedy jest dobry moment, żeby dziecku dać pieniądze? My często dzieciom próbujemy narzucać naszą wolę. Zwłaszcza mniejsze dzieci powinny jak najbardziej zacząć od gotówki. Tak trochę wychowujemy sobie dziecko, które uważa, że jemu się coś należy. Poświęcanie czasu na budowanie relacji jest bardzo ważne. Jak nie przesadzić, będąc rodzicem? Kim są dla nas nasze dzieci? Tato, te dzieci są jakieś dziwne. Gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Krupa. Na początku chciał zostać fizykiem. Skończył 2 uczelnie wyższe, a na swoim koncie ma także bycie leśnikiem. Obecnie poświęca się pasji, jaką jest pisanie książek. Tworzy książki edukacyjne dla dzieci o przygodach misia ekspertusia. Cześć, Grzegorz Krusz z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem ponownie po prawie 2-letniej przerwie jest Tomasz Krupa. Cześć Grzesiu, witam wszystkich widzów. Tomasz Krupa to osoba, która... No właśnie, co to za osoba? Zostawmy to tak jako małą niespodziankę, chociaż na samym początku filmu już Tomek został przedstawiony, więc mogę tylko dodać, że coraz częściej mówi się o edukacji dzieci. My również o tym mówimy, a Tomek nie tylko o tym mówi, ale edukuje poprzez pisanie książek i nie tylko poprzez właśnie wdrażanie. I często się też tak mówi, że ktoś coś powinien zrobić z tą edukacją, z tą szkołą, z tym, że dzieci tylko siedzą i się nie uczą tego, co powinny. Mają przecież czas. No i ktoś coś z tym powinien zrobić. I właśnie minutę temu z Tomkiem powiedzieliśmy, że tym kimś bądźmy my. Bądźmy zmianą, którą chcemy widzieć w świecie. To jest taki truizm, ale warto go przypominać, bo przecież z takich małych inicjatyw, jak napisanie książki tutaj lokalnie w Katowicach, która rozchodzi się przez internet i Polacy, ale już nie tylko, z tego co wiem, kupują te książki na cały świat, więc nie wiem, czy to dobry początek, Tomek, żeby przedstawić to, co zrobiłeś i zrobiliście z zespołem do tej pory? Jak najbardziej, to bardzo dobry początek, bo tak jak mówisz, kto jak nie my zabierze się za te wszystkie istotne rzeczy i to nie tylko w kontekście swoich dzieci, ale też w kontekście nas samych, bo edukacja jest czymś, co musimy praktycznie już teraz robić przez całe życie. Biorąc pod uwagę realia zmieniającego się świata, to my jesteśmy cały czas bombardowani zmianami i tym zmianom nie trzeba się opierać, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym. Także edukacja dzieci jak najbardziej i edukacja nas samych. Także trzeba się za to zabrać. Od której strony, to już każdy ma na to trochę inny pomysł. Dokładnie tak. Sekcja komentarzy jest dla Was. Ten materiał pójdzie w jakimś kierunku. Doskonale wiecie, że te filmy u nas lecą na flow. U mnie lecą na flow. Ja nie mam scenariusza, bo to nie jest telewizja, nigdy nie będzie, więc to, co mam w głowie w danym momencie, nie mam jeszcze dzieci, więc nie mogę powiedzieć z praktyki, ale Tomek może powiedzieć, więc może takie pierwsze pytanie do Ciebie, Tomku, jako do taty. Na razie jako do taty, nie jako pisarza, autora książek, tylko kogoś, kto ma dzieci. Czy Ty miałeś taki moment, jeszcze wcześniej, zanim te książki powstały, bo książki przecież powstają od niedawna, od 2 lat. Od 3 lat. Od 3 lat. No my się widzieliśmy prawie 2 lata temu, więc od 3 lat powstają książki. Czy ty miałeś taki moment, że widziałeś u swoich dzieci, które były małe, dorastały, że one powinny, no właśnie, że dobrze by było, może nie powinny, ale dobrze by było im dać jakąś wiedzę dotyczącą finansów, może jakiegoś rozwoju, której nie ma, że one skręcają, złe słowo, ale takie kolokwialne, że one skręcają w złym kierunku z tą edukacją, że kurczę, trzeba by było je wyprostować, bo żeby coś z nich było, żeby dobrych nawyków się uczyły, również finansowych. Czy widziałeś to? Czy stąd się zrodził pomysł książek, czy to jeszcze był inny pomysł? Ale najpierw o te dzieci, jako ojca pytam. Tak szczerze mówiąc, to właściwie zauważyłem to dopiero później, na etapie szkoły podstawowej, gdzie już ta edukacja jest taka bardziej konkretna i wtedy się trochę rozjeżdża z oczekiwaniami i z tym, co ludzie tak naprawdę potrzebują, czego szukają w internecie później w starszym wieku, bo gdzieś wcześniej nie zostało im to podane. Także myślę, że szkoła podstawowa to jest taki okres, kiedy to widać bardziej ewidentnie. No i oczywiście z wiekiem to coraz bardziej się staje widoczne. Natomiast no, te początki, to jest przedszkole, no to dziecko ma podawane treści bardzo ogólnorozwojowe.
na ten moment, aczkolwiek tutaj bardzo ważne jest już od samego początku, jak się podaje pewne treści, choćby proste dodawanie. Można sformułować zadanie w stylu Jasiu miał 4 banany, zjadł 3, ile mu zostało? A można powiedzieć, że Jasiu miał 4 firmy, sprzedał 3, ile mu zostało. Treść dokładnie ta sama, ale jak to zupełnie zmienia nastawienie, tak? Ten mindset, który się tworzy już od najmłodszych lat. A poza tym to gdzieś tak korelowało trochę z moim rozwojem i z tym, z moimi zmianami, które u mnie w życiu zachodziły, że widziałem, że jednak to nie jest to do końca, czego bym chciał, żeby moje dzieci się uczyły. Mhm. I cały czas zresztą widzę, kolejne tematy dochodzą. Tych książek o Misiu Ekspertusiu będzie docelowo 10 i każdy kolejny tom to jest zupełnie nowy temat, nowy skill, który zdobywa Miś, a jednocześnie ja sobie też otwieram spojrzenie na coś innego. I myślę, że to jest wartościowe także dla dorosłych, żeby to poczytać na spokojnie, przypomnieć sobie pewne rzeczy, czytając dziecku, nawiązując z nim relację, pogłębiając ją, że pewne rzeczy są istotne, bo człowiek musi sobie powtarzać pewne truizmy, tak jak powiedziałaś, co jakiś czas, bo na co dzień w tym natłoku spraw zapominamy o rzeczach podstawowych. Mhm. Cieszę się, że powiedziałeś to, że zauważyłeś tą zmianę, że ona była w trakcie i że te książki się zaczęły pojawiać i jeszcze może nie było takiego celu widocznego na początku. Napiszmy jedną książkę, a później będzie szło. I dzisiaj mówisz o 10, robicie jeszcze dodatkowe rzeczy, bo Miś Ekspertuś, którego widzę właśnie za twoimi plecami na półce, tam jest, dobrze liczę, teraz 5 części, a będzie 10, ale to nie jest jedyna seria. Cieszy mnie, wiesz co, Tomku? Że stworzyliście to, że piszecie to, że tworzą się książki, że one są polskie i że one są papierowe, że one są takie prawdziwe, jak prawdziwa książka, że nie jest to właśnie na YouTubie, bo dzisiaj przecież sporo rodziców również szuka tej edukacji dla dzieci i mówi, a to puszczę dziecku YouTube'a, a dam na telefonie coś do oglądania, a może mu przeczytam, ale właśnie z jakiegoś takiego elektronicznego urządzenia. Okej. To jest dobre, jako dodatek. Uważam, że powinniśmy dzieci też uczyć, no bo jeśli te dzieci zapomną, jak wygląda książka, jak szelest kartek, jak zapach tego prawdziwego druku, który jest niezastąpiony. Możemy dodatkowo czytać lub słuchać coś na elektronicznych urządzeniach, ale jednak książka, taka prawdziwa, taka jaką znamy z młodych lat, no jest czymś, co ja bardzo dobrze wspominam i to są takie dobre... To są takie dobre emocje, powiem ci. Ja to pamiętam, jak ja byłem mały i jak czytano mi gdzieś tam do snów w łóżku i to są takie dobre emocje. Dobre emocje mi się kojarzą z tym wszystkim, jak to teraz mówię. Zanim zadasz pytanie, to chciałem się odnieść do tego, o czym mówisz, o elektronice, bo to jest też bardzo ważny temat, ponieważ dla wielu ludzi telefon stał się praktycznie częścią ciała. Nie jesteśmy w stanie go odłożyć nawet na chwilę, a to są rzeczy, które są po prostu narzędziami. My w dzisiejszych czasach, wielu ludzi ma problem z tym, że jest przebodźcowanych. Natomiast książka jest czymś takim fajnym, co mobilizuje do tego, żeby zwolnić trochę tok myślenia. Tutaj możemy w każdej chwili przerwać. No teoretycznie możesz zastopować nagranie, ale myślę, że mało kto to robi, a jak już to w takich ewidentnych miejscach. Natomiast książka jest zupełnie innym medium, zupełnie inny odbiór jest tego, z czym się stykamy. Także myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uczyć dzieci, bo oni z elektroniką będą mieli na co dzień do czynienia bardzo dużo. Na pewno każde kolejne pokolenie będzie coraz bardziej związane, żeby nie powiedzieć uzależnione od elektroniki i większość zadań, które będą mieli w szkole czy w życiu nawet zawodowym, będzie związane z tymi wszystkimi technikaliami. Także jeśli uczymy dzieci czytania, rozmowy, bo nasze książki też mobilizują przez takie, my to nazywamy misje specjalne, czyli takie pytania, zadania, które są przyczynkiem do tego, żeby porozmawiać na tematy poruszone w książce, bo ludzie dzisiaj też mają tendencję do tego, żeby ćpać wiedzę. Kładziemy sobie do głowy duże ilości na YouTubie, na prędkości 2.0, natomiast często nie przekładamy jej w praktykę, bo nie mamy nawet czasu na to, żeby ją przemyśleć, żeby ją odnieść do swojego życia.
To się wszystko zgadza, więc ja wrócę do tego ćpania wiedzy, bo to jest bliskie memu sercu, mojej osobie, gdzie ja też bardzo dużo tej wiedzy ćpałem, więc chciałbym was namówić dzisiaj. To będzie grube tutaj. Niektórzy mnie znienawidzą, ale chciałbym was zachęcić do odsubskrybowania niektórych kanałów i do zachęcenia do subskrybowania naszego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, bo widzimy, że bardzo dużo ludzi ogląda. Staramy się dla was, nagrywamy kolejny materiał. Dzisiaj nagrywamy 3. Będziemy z 5 godzin, 6 godzin w studiu, żeby dla was tą wiedzę nagrać. Więc ja was zachęcam do tego, żebyście dali suba tam, gdzie go nie daliście, ale widzicie, że ta wiedza jest taka podzielona, że my was nie straszymy, że was nie zachęcamy, że nie mówimy tylko o inwestycjach, tylko mówimy o tych rzeczach ważnych w danym czasie, bo ja widzę, że przez te 3 lata, to Tomku również, świat się niesamowicie zmienił i my to zauważyliśmy, że nagrywamy filmy o świadomości, o zdrowiu, o tym, że siedzieliśmy przez 2 lata dosłownie na krzesłach i nie ruszaliśmy się, więc mówimy o diecie, o kręgosłupie, o tych inwestycjach w zdrowie. Myślę, że wielu twórców YouTube'owych o tym zapomniało i cały czas nagrywa o jednym. Więc ja bym zachęcił, żeby jednak tą wiedzę troszkę ograniczyć dla tych osób, które faktycznie, tak jak powiedziałeś, ćpią wiedzę i nie mają czasu nawet dla siebie, a co dopiero dla swoich dzieci. Więc zachęcam do subskrybowania tych mądrych kanałów. Ja sam to zrobiłem. Ja ze 100 subskrypcji czy 200, które miałem, po prostu ograniczyłem, myślę, do 50 i cały czas szukam miejsc, gdzie będę miał jeszcze więcej wolnego czasu na faktycznie to, co jest ważne w obecnych czasach. Można później do tego wrócić, ale cały czas karmić się tym, co nas na przykład straszy, tym, gdzie faktycznie nic się nie jesteśmy w stanie dowiedzieć, no to nie do końca to jest dobry pomysł. Ale wracam do pytania związanego z książkami, z twoimi dziećmi i z dziećmi, które będą to być może z rodzicami oglądać, bo to taki materiał jest. Jakie umiejętności powinniśmy pielęgnować w swoich dzieciach? No bo to jest kanał, gdzie mówimy o edukacji finansowej, inwestowaniu, mentalności, ale nie tylko w tych książkach mówicie właśnie o pieniądzach, oszczędzaniu, o firmie, ale też jest tam kreatywność, rozwój, wiele innych rzeczy, więc jakie te rzeczy na początku są, które powinniśmy zauważyć i zacząć je podlewać dosłownie jako rodzice? Zgadza się. Ja najpierw chciałbym wyjaśnić temat, co znaczy dla nas przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość rozumiemy tutaj bardzo szeroko jako umiejętność kreowania świata. No wiadomo, że szczególnym przypadkiem tego jest tworzenie własnej firmy, swojego biznesu. Ale często się tylko na tym skupiamy, prawda? Na tej firmie i zostawiamy całą resztę. Natomiast ważne jest to, żeby umieć rozpoznać, żeby mieć odwagę do tego, żeby przyznać się, że mnie interesuje coś innego, dla mnie coś innego jest ważniejsze, bo wszystko w życiu wymaga czasu. Wiedza jest w tym momencie tak przeogromna, a tych tematów fascynujących jest też bardzo dużo, że musimy umieć wybrać, na czym nam w tym momencie zależy, bo to też nie musi być wybór na całe życie. Natomiast jeśli mamy narzędzia, które nam umożliwiają zmianę, takie ogólne, uniwersalne narzędzia, to wtedy jest nam w życiu na pewno łatwiej. My zaczynamy, pierwszy tom Misja Ekspertusia mówi o oszczędzaniu, czyli o tym, czym w ogóle są pieniądze, w jaki sposób warto je wydawać, na co je wydawać, że warto się nimi podzielić. No i kolejne tematy to wdrażanie nawyków, też bardzo ważne, bo nie musimy myśleć o podstawowych rzeczach pewne, bo budują nas nawyki w dużej części. Jeśli mamy zautomatyzowane pewne rzeczy, które wcześniej już określiliśmy jako cele, że nam na tym zależy, to możemy przejść do porządku dziennego nad tym i one będą tak w pewien sposób automatycznie budować nasze życie. I możemy wtedy się zastanawiać nad innymi dziedzinami, a często to wdrażanie nawyków wychodzi nam bardzo trudno. To mogę 2 pytania odnośnie 2 tych pierwszych tomów. Oczywiście. Pierwsze powiedziałeś o oszczędzaniu, więc myślę, że naturalnym pytaniem jest to, kiedy jest dobry moment z doświadczenia i z pisania pewnie z maili od czytelników, którzy już napisali do ciebie, kiedy jest dobry moment, żeby dziecku dać pieniądze? Jakieś pierwsze, do zabawy, może już, żeby ono się oswajało, może to jest dobre słowo, i może to jest drugi moment, kiedy dziecko powinno dostać pierwsze kieszonkowe? Ja uważam, że powinniśmy wykorzystywać naturalne okazje. Jak dziecko wykazuje zainteresowanie czymś, na przykład pieniędzmi, no to wtedy dajmy mu je do zabawy, opowiedzmy o tym, do czego one służą, jeśli mamy w ogóle pieniądze papierowe. A jaki to jest wiek? To nie mówimy o wieku, że dziecko raczkuje, wyciąga z torebki portfel jak jest w takim wieku, że przedrze banknot na pół, no to może jest trochę za wcześnie. Natomiast monety, jeśli już nie połknie, to może się z nimi oswajać. Natomiast kiedy dać dziecku pieniądze? Wtedy, kiedy ono ma pierwsze potrzeby. Kiedy ma już takie umiejętności, że
jest w stanie coś kupić w sklepie, jeździ na wycieczki. Wtedy to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby dziecko nauczyło się zarządzać swoimi pieniędzmi i popełniać też swoje pierwsze błędy. Te błędy na niewielkim budżecie dziecka rzędu kilkudziesięciu złotych zaowocują tym, że jak będzie rozporządzało dziesiątkami czy setkami tysięcy, czy nawet tysiącami, bo to już różnie bywa w życiu, nie popełni ich po raz kolejny, bo nauczy się już w młodszym wieku na mniejszych kwotach. No to dobrze, no to tutaj drugie pytanie odnośnie tych nawyków, bo mówisz, że ten drugi tom jest o nawykach. No i często my dorośli mamy problem i mówimy, że zresztą jak Maciek dobrze pisał, nawyki wprowadzanie bez silnej woli, że my tą silną wolę musimy mieć, że musimy sobie z tym poradzić. No to jak dzieci sobie mają poradzić? Czy może paradoksalnie one mają łatwiej, bo nie mają wszystkich tych filtrów, przywar i tego całego doświadczenia życiowego, że one na początku tej drogi mają łatwiej. Jak z twojego doświadczenia to wygląda? Tutaj bym użył uniwersalnej odpowiedzi, to zależy. Pod pewnym kątem jest rzeczywiście łatwiej u dzieci, bo nie są ograniczone aż takim lękiem na przykład, który dotyka wielu ludzi przed różnymi rzeczami, przed życiem generalnie, ale z drugiej strony nie mają pewnych umiejętności. Ale myślę, że tutaj wdrażanie nawyków jest też taką rzeczą, nad którą warto popracować, warto porozmawiać o tym z dzieckiem. Dlaczego to robimy? Bo my często dzieciom próbujemy narzucać naszą wolę. Myj zęby codziennie. Ale dlaczego to robimy? Dziecko tego nie wie, nie rozumie. Trudno mu przewidzieć konsekwencje długofalowe tych właśnie nawyków lub ich zaniechania, bo drugą stroną medalu jest usuwanie niekorzystnych nawyków, co też jest bardzo trudne. Ale są pewne metody na to, żeby to zrobić. Uchylę rąbka tajemnicy, mówiąc o tym, że najlepiej jest po prostu zastąpić jeden nawyk innym, rozsądniejszym. I wtedy jest to dużo łatwiejsze. Na przykład jakiś? No, na przykład gry komputerowe, jedzenie słodyczy. No, musimy dziecku zaproponować jakąś alternatywę, bo ono będzie miało nagle zasób czasu czy głód, który w jakiś sposób będzie chciało zaspokoić. Także trzeba coś dać w zamian, żeby nie została pustka, bo wtedy człowiek się czuje źle i czegoś mu brakuje. No, ale ja to słyszałem ostatnio w jakiejś sytuacji takiej społecznej, jakiegoś spotkania, gdzieś za plecami taką rozmowę, że te dzieci muszą mieć też dzieciństwo, więc nie możemy im tego wszystkiego zabraniać, więc one te gry komputerowe powinny mieć i one te słodycze też powinny jeść, że nie możemy być takimi idealnymi rodzicami, bo sami tacy przecież nie byliśmy jako dzieci. Więc teraz jak to zrobić? Jak dziecku powiedzieć, że... No właśnie, jak ten komunikat pozytywny powinien brzmieć, albo ten proces, no bo to jest proces zamiany, ty mówisz jednego nawyku, czyli nawyk grania przychodzi z przedszkola czy ze szkoły i naturalnie, może nawet przed obiadem siada i gra na konsoli czy na komputerze. Jak to zamienić i jak dziecko przekonać, że ta nasza zmiana jest dobra lub jak zmienić słodycze na coś innego, no bo mówisz, że trzeba zamienić innym nawykiem. Jak to wygląda? Jakiś przykład chociażby na jednej historii, którą znasz? Zdecydowanie to, co mówisz, jest bardzo istotne, że nie możemy być tutaj takimi tyranami, którzy wszystkiego zabraniają, bo później dziecko wyrwane spod klosza zachowuje się jeszcze gorzej niż dziecko, które miało dostęp do pewnych rozrywek czy pokarmów. Także wszystko trzeba robić z głową, z umiarem i jeśli chodzi na przykład o gry komputerowe. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie uniknąć tego, żeby dziecko grało. Natomiast możemy w pewien sposób tym sterować. Czyli podpowiadać konkretne gry, czy podkładać nawet w młodszym wieku gry, które są wartościowe, które mogą nauczyć czegoś dziecko, czyli albo takie, które związane są z dużym ruchem, albo gry strategiczne, które uczą zarządzania, uczą tego, że każdy skutek ma swoją przyczynę i że trzeba budować pewne rzeczy, czasem poświęcić czas na to, poświęcić pewne zasoby na to, żeby coś zbudować, co przyniesie nam efekt dopiero za jakiś czas, bo to też jest taka umiejętność, której niestety brakuje w dzisiejszym świecie, bo chcielibyśmy mieć wszystko na już. Wiadomo, że gry komputerowe przedstawiają ten świat w pewien uproszczony sposób, ale przedstawiają też pewne prawidłowości, które są
w życiu prawdziwym funkcjonujące. Także na pewno wartością jest też przedstawienie alternatywy w postaci gry planszowej, w którą możemy pograć z dzieckiem. Też są na przykład Ekspert Bentleyu, jest taka gra, która skupia się na edukacji finansowej, ale choćby zwykły Monopol, który znamy. I tutaj mamy już znowu przyjemne z pożytecznym, nawet 3 rzeczy bym powiedział. Odrywamy dziecko od elektroniki, przekazujemy mu jakieś wartości i jednocześnie poświęcając mu czas, budujemy z nim jakąś relację. I kolejna rzecz tutaj. Widzimy, jak dziecko reaguje na porażkę, na sukcesy. I tu też możemy w jakiś sposób moderować jego zachowanie, wpływać na nie, obserwować, co się z nim dzieje, poznawać je lepiej i jednocześnie też poznawać siebie dzięki temu. No to ten drugi przykład, nie odpuszczę ci go, bo myślę, że wielu rodziców teraz mówi, no to Kuszu, zapytaj go o te słodycze. Zapytaj, bo to jest, myślę, że choroba dzisiejszych czasów. Ja nie mówię, że słodycze, bo sam jadłem, ale ilość tych słodyczy, które są wokół i często są ukryte. Mówię o tym cukrze w potężnych ilościach w różnych produktach, napojach, które są tak obecne i reklamowane również przez te młode gwiazdy internetu. No, po prostu biznes tam jest wszędzie i te dzieci chcą naśladować, chcą kupić napój danej drużyny, tak to powiem, czy lody jak kogoś i nikt nad tym nie panuje, więc te dzieciaki po prostu chcą być trendy, chcą mieć coś, co mają koledzy w szkole. W sklepikach szkolnych jakaś zmiana z tego, co słyszałem, zaszła, choć nie wiem, jak to wygląda w praktyce, bo dawno w sklepiku nie byłem. I jak zastąpić ten nawyk tych obiadania się słodyczami? Teraz coraz częściej są po prostu automaty do sprzedaży różnych rzeczy, bo sklepiki szkolne są mało opłacalnym biznesem na dzień dzisiejszy. Także myślę, że tutaj nastąpiła zmiana pod tym kątem, więc nawet tutaj już dziecko stoi przed maszyną i jest zostawione same sobie. To jest bardzo złożony i trudny temat, ponieważ przemysł spożywczy to też są ogromne zasoby ludzi, marketingowców, które próbują nas nakłonić do tego, żebyśmy spożywali tego jak najwięcej, bo no jest to biznes, nie zawsze etyczny. I są tam zatrudnione rzesze specjalistów, które pracują nad tym, jak sprzedać swój produkt. Także, a cukier sam w sobie uzależnia i ja też mam z tym problem, muszę się przyznać publicznie. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, bo dziecko naśladuje rodziców, naśladuje otoczenie i my przede wszystkim, ja to często powtarzam, może to jest już trochę nudne nawet dla niektórych, natomiast dziecko obserwuje i widzi, jakie są nasze nawyki. Jeśli my przepracujemy to u siebie, na pewno mamy dużo większą szansę na powodzenie. Bo jeśli jesteśmy niespójni, dziecko to doskonale widzi już od najmłodszych lat. Jak mówimy nie jedz, nie jedz, nie jedz, a sami jemy, no to naśladuje nas, modeluje po prostu te zachowania ludzi, którzy mają w pierwszych latach życia największy wpływ na to dziecko. Także tutaj nie można czekać, aż problem urośnie już do dużych rozmiarów, bo wtedy jest to dużo trudniejsze do usunięcia, tylko od najmłodszych lat edukacją, przykładem, rozmowami motywować do tego, że powinniśmy nad sobą panować, bo to jest kolejna rzecz, która jest charakterystyczna dla ludzi przedsiębiorczych. Umiejętność odroczonej gratyfikacji, czyli znowu wiemy, że teraz potrafimy się od czegoś powstrzymać po to, żeby w przyszłości mieć z tego jakiś efekt. No, w praktyce wiemy, że to różnie wygląda, ale tak bezpiecznie odpowiedziałeś politycznie, więc zostawię to, może wrócę do tego czytelnictwa, do tego pisarstwa, może tak to powiem, czyli do pisania książek, bo napisałeś tych książek już ile? 7. To takie sobie pytanie wymyśliłem w głowie. Czy to, o czym ty piszesz dla dzieciaków, w sumie czasami dla rodziców, bo częściej myślę, że rodzice czytają, ale dzieci to odbierają, więc to w sumie odbiorcą końcowym jest dziecko. Czy ty pisząc te książki kolejne, no bo ich już jest 7 i kolejne w głowie z tego, co mówiłeś, bardziej inspirujesz się, może nie inspirujesz, ale bardziej bierzesz te pomysły ze twojego dzieciństwa, na przykład przypominasz sobie, że nie było takich książek i ty chciałbyś mieć wtedy takie
takie książki i byś był na przykład bardziej świadomym przedsiębiorcą, bardziej świadomym tatą, czy jednak pytasz rodziców dzisiaj o problemy, których oni które oni chcą rozwiązać, czy to jest pomieszane? To takie pytanie. Czy ty widzisz młodego Tomka, który nie miał takich książek i był zupełnie inny, już fajnie, gdyby moje były, to ja takie napiszę? Czy idziesz do rodziców, siadasz na spotkaniu, czy piszesz ankietę, którą wypełniają internauci? Skąd bierzesz te pomysły? No, tutaj metody są mieszane, tak jak mówisz. Po części to jest to, czego ja bym sam oczekiwał. Po części bierze się to z obserwacji moich własnych dzieci, z rozmów z rodzicami, które przeprowadzam, czego im brakuje, jakie tutaj jeszcze niedostatki systemu widzą. Po części robimy w burzę mózgów w wydawnictwie i posiłkujemy się opiniami innych ludzi, także jest to tutaj jak najbardziej wiele różnych źródeł wiedzy i też sprawdzamy, czego ludzie szukają w internecie, jakie są potrzeby, bo tak jak mówiłem, to, czego ludzie szukają, to jest coś, czego nie dostali z zewnątrz. Mhm. Nie dostali podczas swojej edukacji. I to widać przy różnych trendach, które są w zakresie tej edukacji dodatkowej w internecie, na YouTubie. Wiadomo, że jest taki mainstream, gdzie ludzie konsumują różne treści mniej świadomie, natomiast jest pewna grupa ludzi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś fajnego, czegoś, co pomoże im w życiu przede wszystkim, co im ułatwi pełne sprawy i to jest coś, z czego można korzystać. Okej. Pytanie prywatne. Ile lat mają twoje dzieci? Bo to 2, tak? Tak, 8 i 11. 8 i 11, no właśnie. I myślę, że to jest taki dobry wiek, nawet pytanie jest lepsze. Czy to już jest wiek, że te dzieci już mają na stałe jakieś swoje pieniądze, w sensie miesięczne czy tygodniowe, czy nie? Jeśli tak, to które dziecko, czy jaka jest dzisiaj kwota na przykład tego wynagrodzenia, tak bym powiedział, to się nazywało kiedyś kieszonkowe, nie wiem, może dzisiaj jest inna nazwa. No i kwestia, jak na przykład wpływa, to takie dalsze pytanie, ale też związane z tym, czy dzisiaj właśnie dzieci powinny płacić kartą, czy powinny dostawać tylko gotówkę? No bo wiadomo, że kartą my sami dorośli wiemy, że te pieniądze znikają i łatwiej się wydaje, często się mówi, że kartą, że telefonem i nie widzimy tych pieniędzy, które odpływają z naszego portfela. Jak te nawyki już u dzieci wzmacniać, tak? I czy te nawyki powinny być tylko płacone gotówką u dzieciaków, czy jednak ta karta jest bezpieczna, ale na przykład, że jest tam tylko dana kwota. Jak to u ciebie wygląda? Ja zacznę może od drugiej części i uważam, że zwłaszcza mniejsze dzieci powinny jak najbardziej zacząć od gotówki, bo wtedy to jest coś, co ewidentnie widać. Mieli, ubywa. Chcemy zaspokoić nasze jakieś zachcianki, raczej potrzeby to tutaj na ten moment zaspokajają rodzice, ale są to nasze jakieś zachcianki, coś, co chcemy, tak jak mówiłeś, często chcemy mieć coś, co nasi rówieśnicy mają, albo po prostu, no właśnie, jakieś słodycze. Więc w tym momencie trzeba wyjąć z portfela te pieniądze, dać sprzedawcy, no i coś dostajemy w zamian. I to jest proces, który boli. Wtedy dziecko to odczuwa, na czym polega ta wymiana i musi się zastanowić nad tym, czy to, co dostało w zamian, jest warte tego. Przy starszych dzieciach jak najbardziej karta też wchodzi w grę, no bo w dzisiejszych czasach tutaj ta bankowość elektroniczna jest nie do uniknięcia. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby tej gotówki nadal było jak najwięcej. Karta to na zasadzie tylko takiej praktycznej, żeby nauczyło się obsługiwać, żeby wiedziało, bo jest to też znowu fajny motyw do tego, żeby porozmawiać na temat funkcjonowania systemu bankowego, skąd są te pieniądze, że one też powstały z pracy czy z inwestycji, że to nie jest tak, że idziemy sobie do bankomatu i wyciągamy dowolną ilość pieniędzy, czy idziemy do sklepu i coś tam nam pika i dostajemy to, co chcemy, bo te pieniądze tam się skądś wzięły. I gotówka dużo łatwiej pozwala na wyobrażenie sobie tego dziecku i na zrozumienie tego całego procesu. A jeśli chodzi o kwoty, no to już zależy od wieku dziecka, od możliwości, od potrzeb. Tu trudno mówić o jakichś konkretnych kwotach, bo to każdy już najlepiej wie. Lepiej zacząć oczywiście od mniejszych pieniędzy, natomiast dobrym pomysłem jest też danie możliwości dziecku do robienia. Bo jeśli dostaje tylko
stałą kwotę, no to tak trochę wychowujemy sobie dziecko, które uważa, że jemu się coś należy. Owszem, należy mu się coś na jakimś tam podstawowym poziomie, ale jeśli chce czegoś więcej, to powinno zdawać sobie z tego sprawę, że powinno też dać z siebie coś więcej. I na początek można zacząć od prostych takich fizycznych prac w stylu umycie samochodu na przykład, czyli coś, co nie jest obowiązkiem dziecka, ale coś, co nam ułatwia życie i my możemy go za to wynagrodzić. Więc na początek fizyczne prace, a później, jak dziecko już jest większe, bardziej świadome, dobrze porusza się po internecie, możemy mu zadać zadanie intelektualne, które też w pewien sposób nas odciąży. Wyszukanie jakiejś oferty, wakacji. Ja często też powtarzam o prezencie, żeby wymyśliło jakiś prezent dla kogoś, do kogo idziemy na urodziny, na przykład jakieś kuzynki. Dajesz dziecku taki temat. Idziemy za 2 tygodnie na urodziny, znasz swoją kuzynkę, jak nie znasz, to zapytaj, co lubi, co by chciała i poszukaj już konkretnej oferty tego przedmiotu w internecie. I to jest coś, co pozwala dziecku nabierać tych umiejętności, jednocześnie nas odciąży, także to jest sytuacja win-win. Czyli dajemy dziecku jakieś zadania, które nie są jego normalnymi obowiązkami, ale w pewien sposób ono też nabiera pewności siebie, nabiera doświadczenia w różnych transakcjach, czy w różnych wyszukiwaniu po prostu informacji, tak, które są przydatne w życiu, z których my będziemy później korzystać. Tylko ważne jest w tym momencie, żeby dać temu dziecku też kredyt zaufania. Jeśli zlecamy mu jakieś zadanie, oczywiście dajemy tam jakieś ramy finansowe, jaki ma budżet na to zadanie, ale jeśli wybierze coś, co nie do końca naszym zdaniem jest optymalne, to powinniśmy mu zaufać i do końca ten jego wybór zaakceptować. Tak, myślę, że tutaj pełna zgoda z tym, nie możemy zabijać tej kreatywności, pewności siebie, więc pochwalić albo chociaż neutralnie skomentować, ale na pewno nie negatywnie. Mam takie pytanie na przełamanie, trochę w innym kierunku, ale bardzo ważne, ciekawe. Wydaje mi się, że pojawiają się takie głosy w twoim kierunku. Napisałeś tych książek, macie z chłopakami, z Maćkiem i z Kacprem i z całą ekipą, z Karolem i z wieloma ludźmi, których pewnie nie poznałem, bo znam chłopaków, jak zaczynali, ciebie to był początek 3 lata temu, dzisiaj się to rozwinęło niesamowicie, więc pewnie kilkadziesiąt osób tam pracuje, żeby to wszystko tak działało, książki się wydawały w takim tempie, jak to dzisiaj jest, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy robią te dobre rzeczy. I pytanie tutaj do ciebie. Czy w twoim kierunku przychodzą jakieś maile, jakieś wiadomości prywatne od rodziców, którzy już przeczytali te książki i albo piszą z podziękowaniami, że coś się zmieniło, że dzięki właśnie tym pomysłom, które tam są, już ich dziecko zainwestowany czas i pieniądze też w książki dały efekt i ty dostajesz jako autor podziękowania. Więc to takie pytanie, czy są? Jeśli tak, to jakie? A jeśli są drugie wiadomości, to czy na przykład rodzice piszą, że w czymś jest problem, że czegoś jeszcze brakuje, że może właśnie bierność jest problemem, że tej wiedzy dzisiaj nie brakuje, tylko że ich bierność, brak czasu lub problem z poukładaniem czasu. Jak ty, no właśnie, czy takie wiadomości przychodzą? Bo do nas przychodzą, myślę, że do was też i czy ty to obserwujesz? Jak najbardziej przychodzą i to są takie bardzo czasem chwytające za serce wiadomości. Na przykład ostatnio dostaliśmy z Gdańskiego Domu Dziecka informację, że tam dzieci bardzo chętnie czytają i proszą o ekspertusia cały czas. I to naprawdę to jest coś, co w człowieku sprawia, że jeszcze bardziej chce to robić, bo widzę, że jest to efekt, zwłaszcza dla takich dzieci, które mają pod górkę w życiu już od samego początku. A z drugiej strony świadomi rodzice też dają dzieciom te książki do przeczytania i one są w stanie już swoje takie pierwsze biznesy rozkręcać. Ostatnio dostaliśmy informację o chłopaku, który sprzedawał lemoniadę przez wakacje i zarobił sobie na iPhone'a. Także można, jak jest odpowiednie wsparcie. I tutaj też jest, często pojawiają się pytania o to, w jaki sposób wesprzeć swoje dziecko przy tego typu inicjatywach, żeby go nie zrazić, bo czasem jest tak, nie, po co będziesz sprzedawał ludziom coś, co w ogóle nie ma dla nich wartości, tylu bukiety z liści, ale jeśli ludzie chcą za to zapłacić, to dlaczego nie? Powinniśmy tym dzieciom pomagać, nawet czasem tak
ja tak osobiście uważam, że ukryć pewne niedogodności, bo inaczej one są w stanie dziecko przytłoczyć. Jak już wyrzucimy wszystkie możliwe problemy działalności gospodarczej, jakie mogą stanąć przed takim młodym człowiekiem, że podatki, że kto to będzie chciał, że jak to rozreklamuje, że łańcuchy dostaw w ogóle, no to będzie zdecydowanie zniechęcające dla niego, więc powinniśmy mu ułatwić to, ale też z drugiej strony pewną odpowiedzialność na niego scedować, żeby był to jego pomysł, nakierować oczywiście, ale też pozwolić na popełnianie swoich błędów. Może później wskazać, że gdybyś sobie wybrał inną godzinę, na przykład tutaj stania z tą lemoniadą, a nie o 8 rano, no to wtedy byłoby lepiej. Albo gdyby miejsce było trochę inne. Jeśli dziecko jest na tyle podatne na sugestie, to możemy to zasugerować, ale powinno odrobić swoją lekcję już na tym pierwszym etapie. Super, dajcie znać w komentarzach, czy czytacie z swoimi dziećmi książki, które Tomek i ekipa napisali. Jeśli nie, no to myślę, że to jest dzisiaj moment, żeby się zainteresować i chociaż sprawdzić, co tam fajnego jest. Ja przeczytałem kilka z nich i naprawdę fajnie się czyta, bardzo lekko, bardzo fajne przygody, bardzo fajne przykłady, które dają, myślę, umiejętności, ale w taki, bym powiedział, prosty sposób. Przyczepię się tego iPhone'a, bo podałeś ten pozytywny przykład, że dzieciak sobie zarobił przez jakiś czas na iPhone'a swoją pracą. I ten iPhone często jest tą kością niezgody, myślę, w domach, ale w tym negatywnym świetle, bo przychodzi dziecko w wieku różnym, bo dzisiaj przecież te dzieci, mówi się, że szybciej dorastają, no bo ten świat przyspiesza, że te dzieci mają często coś, czego my kiedyś nie mieliśmy, będąc ich wieku, czyli mając iPhony, no czyli drogie telefony po czasami kilkanaście tysięcy złotych, tak to wygląda. Jak rozmawiać z dzieckiem właśnie o tych zachciankach? To też jest kwestia finansowa, ale takiego rozwoju osobistego, również nawyków. Jak ty rozmawiasz dalej z dziećmi 8-11 lat, no to jest, myślę, że wiek, że już są w szkole, no i co teraz? Że widzą u swoich rówieśników telefony, lepsze ubrania, modniejsze ubrania, plecaki, buty, jakieś bluzy, wszystko markowe. Jak ty sobie z tym radzisz i jak doradzasz swoim znajomym, którzy mają dzieci, jak rozmawiać, żeby dziecka nie zniechęcić, ale żeby ono może miało jakieś wymarzone swoje ciuchy, nie czuło się gorzej. Jak pokazać im, że ono nie jest gorsze, nie mając takich samych drogich gadżetów? Trudne pytanie, ale ważne. Tak, dzisiaj widzę, że jesteś taki nastawiony na trudne pytania, ale bardzo dobrze, bo to są tematy, z którymi borykają się bardzo często rodzice, bo no jest to naturalne, że nie chcemy być gorsi niż nasi rówieśnicy. Ale to znowu trzeba od kilku stron potraktować, bo problem jest dosyć złożony. Przede wszystkim dobrze jest rozmawiać z dzieckiem na temat tego, co buduje jego poczucie wartości. Że to nie tylko rzeczy, które posiada, ale też umiejętności, które ma, to kim jest, cechy charakteru, które posiada, jakim jest człowiekiem, a już bardziej od strony praktycznej musimy go nauczyć odpowiedzialności. Że to wszystko kosztuje, ale na to wszystko możemy sobie w pewien sposób zarobić. Więc dobrze jest na przykład, jeśli dziecko potrafi sobie odłożyć część rzeczy na te ciuchy czy na tą elektronikę, w jakiś sposób możemy mu umożliwić zarobienie, możemy mu dołożyć do tego. Umówmy się, że jak ty sobie uzbierasz na przykład połowę, to ja ci resztę dołożę, ale czasem to musi potrwać kilkanaście miesięcy, bo to nie zawsze jest takie proste. Wiadomo, że znowu tutaj wrócimy do tych marketingowców, którzy kreują nasze potrzeby. No i tutaj także jest znowu ważny przykład. Jeśli dzieci widzą, że dla nas te gadżety, ta elektronika są ważne, no to dla nich to też będzie ważne. Wiadomo, że tutaj wpływu środowiska, wpływu kolegów nie jesteśmy w stanie wyeliminować i on z czasem jest coraz większy, ale znowu kluczowe są tutaj te pierwsze lata, kiedy mamy wpływ, kiedy możemy dzieciom podać przykład z naszego życia. I to ma kapitalne znaczenie dla tego, jak to się później ułoży. Wiadomo, nigdy nie jest za późno na pewne rzeczy,
ale im dłużej będziemy zwlekać z tym to jest trudniejsze, wymaga to więcej wysiłku. Także możemy też oczywiście dzieciom podpowiedzieć, że są możliwości do robienia sobie na zewnątrz, u sąsiadów, rodziny. Także nie musimy się ograniczać do tego, bo no wiadomo, nie wszyscy mają możliwości finansowe, żeby nawet dać dziecku swojemu zarobić. Także no trzeba, dziecko też może spojrzeć na zewnątrz, pomyśleć, poszukać, gdzie te pieniądze są. Mówimy oczywiście o takich starszych dzieciach, tak już powiedzmy druga połowa podstawówki, kiedy możemy je spokojnie wysłać, że tak powiem, do innych ludzi. I to jest też bardzo dobra okazja dla tych dzieci do przełamania się, żeby zadać pytania, które są może wstydliwe. Czy ja mógłbym w jakiś sposób na przykład sobie dorobić, bo nie każdemu myślę, że takie słowa przejdą przez gardło łatwo. A jeśli dziecko obserwuje u innych też pewne rzeczy, pewien sposób życia, styl życia, to może się znowu wielu cennych rzeczy nauczyć. To są cenne i ważne słowa i przykłady, które podałeś. To ja jeszcze wrócę do jednej rzeczy, której zapomniałem, a myślę, że jest ważna, a mianowicie taka dobroczynność, umiejętność dzielenia się, bo podałeś przykład, że to wy jako wydawnictwo wysłaliście książki do domu dziecka. Podałeś przykład, że te dzieciaki pisały, że się uczą, że czytają. To jest super. Widziałem też akcję związaną z pomocą, która pojechała na wschód, tak, na Ukrainę. Więc zapytam o te wszystkie przykłady, które wy jako fundacja robiliście. Jak uczyć właśnie dobroczynności dzieci? Jak pokazywać, że to nie tylko dla mnie, że to tylko do mnie, te grabie z powiedzenia, które grabią w moim kierunku. Te dzieci też czasami, ja widzę, uczą się, że to wszystko moje, tak? Że siedząc nawet, że to wszystkie słodycze są moje, że nie chcą się dzielić, bo to moje, bo ja je dostałam od mamy i się z nikim nie podzielę. Więc przykład też pieniędzy, które jedno dziecko z innej rodziny może mieć więcej, drugie może mieć mniej. Jak ty rozmawiasz o dobroczynności, o dzieleniu się, o tych równościach również finansowych przecież, no bo twoje dzieci mają inny statut niż inne dzieci i mogą mieć średni, większy lub niższy, tak? Od znajomych, którzy są w klasie. To znowu trudne pytanie, ale chyba też istotne w dzisiejszych czasach, kiedy te równości finansowe, społeczne są chyba jeszcze większe niż kiedyś. Zdecydowanie są bardzo duże nierówności i to widać zwłaszcza w tych szkołach publicznych, gdzie dzieci są z bardzo różnych środowisk. I myślę, że to jest też cenne doświadczenie dla dzieci zobaczyć, że ten świat to nie jest tylko ta nasza bańka, bo ci nasi najbliżsi znajomi to jest te nasze otoczenie, poza które często my nie wychodzimy, bo mamy też bańkę informacyjną, w której jesteśmy, i taki ograniczony krąg znajomych, sąsiadów, który często jest też związany z dzielnicą, w której mieszkamy, czy miejscowością. I często dziecko nie widzi tej drugiej strony medalu. Przeważnie tej gorszej, że tak powiem, no, tej biedniejszej, tej, innych dzieci czy ludzi, którzy mają duże problemy życiowe, bo gdzieś mamy tendencję we współczesnym świecie do spychania tych ludzi. Podobnie się dzieje z osobami starszymi, tak? Gdzieś próbujemy to wypchnąć, te wszystkie mniej przyjemne tematy poza nasze spektrum zainteresowania, a to wróci, bo to jest część życia. Także ważne jest to, żeby pokazywać, żeby mówić dzieciom o tym, że inni mają gorzej. Dziecko mówi, że to moje. No dobrze, ale co to tak naprawdę znaczy? To jest moje? Coś jest moje, czyli ja mam wolną wolę, co mogę z tym zrobić. Mogę to zostawić dla siebie i cieszyć się tym jak długo. Mam zabawki, mam pieniądze, ale myślę, że większą radość daje dzielenie się przynajmniej częścią tych rzeczy, które my mamy, z innymi. I znowu, no do znudzenia niestety będę to powtarzał, przykład. Jak dzieci nie będą widzieć, że my się dzielimy naszymi pieniędzmi, że pomagamy pieniędzmi czy czasem, bo nie zawsze to jest kwestia pieniędzy. Czasem jest najłatwiej po prostu przelać stówkę na chore dziecko, czy kilka stówek, czy nawet 1000 na dziecko, uspokoić swoje sumienie, pomyśleć, a ja to jestem dobrym człowiekiem, a na przykład poświęcić swój czas. No bo taki przelew to dziecko może takiego przelewu nie zauważyć, jeśli klikniemy telefonem czy myszką 2 razy i dziecko raczej nie siedzi za plecami, patrzy, tato, wysłałeś pieniądze czy nie?
Więc inny przykład to chyba lepszy, o którym mówiłeś, to jest czas, tak? Dla osoby starszej, dla kogoś, kto nie ma... I zwłaszcza takich, którzy są w naszym otoczeniu, bo mamy też jako społeczeństwo tendencję do osłabienia się więzi społecznych. A to wsparcie społeczne, czyli ci bliscy nam ludzie, mówiąc prostym, normalnym językiem, są dla nas bardzo ważni. Nie jesteśmy takimi samotnymi wyspami, które żyją same dla siebie, czy nawet w naszej tutaj najbliższej rodzinie, ale wokół nas jest wiele osób, które potrzebują tej uwagi, które same też mogą nam od siebie dać wiele w zamian za to, że my się nimi zainteresujemy, bo mamy taką tendencję do odsuwania się od osób, które w różny sposób są dla nas, może powiedzmy to wprost, niewygodne, czy nawet nie do końca te spotkania mogą być w jakiś sposób przykre, czy wydające się nam nieatrakcyjne. Ale budowanie więzi społecznych jest bardzo ważne i w dzisiejszych czasach ludzie często o tym zapominają i przez to wszystkie kryzysy emocjonalne są przeżywane dużo gorzej. Bo nie mamy ludzi, którzy są w stanie nam pomóc. Albo jeśli ci ludzie, którzy byli dla nas najbliżsi, z różnych przyczyn się od nas odsuną albo znikną z naszego życia, no to wtedy problemy są naprawdę poważne. I budowanie tych więzi społecznych, poświęcanie czasu na budowanie relacji jest bardzo ważne. Tomku, ostatnie pytanie, ale znowu cię zaskoczę, myślę, bo to tak jak mówię dzisiaj, cały czas jest flow i u nas nie ma pytań na ścianie, że Tomek wie, że dokładnie to pytanie dostanie. Bo tak analizuję to, co powiedziałeś, analizuję cały świat, jestem takim właśnie myślicielem, może nie filozofem, ale łączę te kropki i obserwuję otoczenie. Kiedyś mówiłem, że mógłbym być socjologiem. I co ja widzę? Więc pytanie wynika z tego, co ja widzę. Jak nie przesadzić, będąc rodzicem, w tych naszych ambicjach, bo ja to też widzę, jak znajomi, jak inni, wożą te dzieci na te zajęcia. Czasami jest ich za dużo, że to dziecko 21, ono dalej jedzie na jakieś jeszcze zajęcia, bo jeszcze pół godziny baletu, jeszcze pół godziny hokeja, jeszcze czegoś i ono wraca czasami zmęczone po prostu, bo jest tylko małym ciałem, zmęczonym 7-letnim. Więc jak nie przesadzić z tymi naszymi ambicjami wykreowania idealnego małego człowieka? No przecież tam powinien być czas na błędy, na wolny czas, gdzie nic się nie robi, no bo to dziecko powinno też poznawać, uczyć się. Ja pytam znowu ciebie jako tatę, jako ojca dwójki dzieci, który też bywa w środowiskach szkolnych, przedszkolnych bywał i widzi naokoło, jak to wygląda. Gdzie jest ten balans? Czy on w ogóle istnieje? Czy to zależy znowu od środowiska, no bo trzeba mieć środki, żeby to dziecko wozić. Ktoś, kto nie ma środków, no to nie ma tego problemu, można by powiedzieć, ale znowu tam jest brak, bo te dzieci się nawzajem widzą i mówią, ja chciałbym jeździć na łyżwach zawodowo, grać w hokeja, czy chodzić na balet, ale nie mogę, bo znowu jestem gorszy, bo nie ma kasy w domu. Czyli gdzie jest ten balans? Czy on w ogóle istnieje? To bardzo tutaj głębokie, filozoficzne wręcz pytanie zadałeś. Ja myślę, że musimy szukać tego balansu. Ta równowaga jest taka dynamiczna. Czasem przeginamy w jedną stronę, ale musimy obserwować rzeczywistość, obserwować nasze dzieci, bo one wysyłają sygnały do nas, że coś dzieje się nie tak. My to często interpretujemy opacznie, nie wiemy skąd się wziął problem. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, kim są dla nas nasze dzieci? Bo my często mamy ambicje swoje własne niespełnione, próbujemy je realizować za pomocą naszych dzieci. Natomiast nie możemy przedobrzyć. Myślę, że każdy rozsądny rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka, chce mu zbudować przyszłość usłaną różami, ale to nie jest to takie proste i nie zrobimy tego tylko posyłając je na setkę dodatkowych zajęć z robotyki, programowania, druku 3D, tenisa, pływania, szachów i nie wiadomo czego jeszcze. Natomiast musimy zachować, tak jak mówisz, umiar. To jest bardzo ważne w życiu i to myślę, że w każdej jednej dziedzinie ta sytuacja się powtarza. I na tym polega sztuka życia, żeby szukać tego złotego środka i odbierać od życia te sygnały zwrotne. Ja lubię taki przykład, że nie ma czegoś takiego jak błędy.
Są informacje zwrotne, które dostajemy i teraz zależy, co z nimi zrobimy. Wiadomo, że pewne sytuacje już są nie do naprawienia, już mleko się rozlało, aczkolwiek w większości przypadków jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego jakąś naukę i zobaczyć, odebrać tą informację i zastosować ją w naszym życiu. Także myślę, że w przypadku dzieci jest tak samo. Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że dzieci są z nami tylko przez jakiś czas, że chcemy im ułatwić ten start w życiu, ale z drugiej strony powinniśmy im też dawać, rodzic powinien być moim zdaniem takim kimś, kto wspiera, kto stoi z boku trochę i w trudnych sytuacjach daje oparcie po to, żeby dziecko miało ten komfort, że może popełniać błędy. I wtedy w życiu ono będzie bardziej pewne siebie, nie będzie się lękało wszystkiego, bo nauczy się, że w trudnych sytuacjach może też liczyć na innych, ale jednocześnie, że jego działania wpływają na jego życie, że w pewien sposób kreuje rzeczywistość, czyli jest osobą przedsiębiorczą. Taką, która ma wpływ na to, jak wygląda jego życie, a nie tylko czeka na pomoc z zewnątrz, ze strony rządu, mamy, partnera, bo te takie poczucie sprawczości i coś, że my możemy przynajmniej w naszym tutaj ograniczonym podwórku, naszym życiem, bo bardzo cenną rzeczą jest nauczenie się tego, że na pewne rzeczy nie mamy wpływu i nic z tym nie zrobimy. Także jeśli dziecko umie odróżniać te rzeczy, na które ma wpływ i skupia się na nich, to później jako dorosły człowiek też będzie miało w życiu łatwiej. Mówiłem, że to ostatnie pytanie, ale urodziło mi się jeszcze jedno i myślę, że mogę je śmiało zadać, bo ono się coraz częściej pojawia. Część osób wiesza psy na tradycyjnej szkole, na tradycyjnej edukacji, która jest w Polsce, więc znowu pytanie do ciebie pod kątem tego, że ty powiedziałeś, że trzeba zachować umiar i podałeś wiele przykładów tych aktywności pozaszkolnych, i one się pojawiają w głowach rodziców, gdzie to dziecko posłać, jak ono już jest w wieku właśnie żłobka, przedszkola i tak dalej, szkoły później, gdzie to dziecko powinno uczęszczać. Czy jednak, będąc świadomym rodzicem, czytając książki świadome, które ty piszesz i inne, bo przecież rynek już jest duży, ale generalnie polecamy sprawdzić książki napisane przez Tomka, bo naprawdę to jest świadoma osoba. No i załóżmy, są rodzice świadomi, czytają twoje książki dla dzieci, rozwijają się z tym dzieckiem, dają dobry przykład, no i później mówią, no to teraz mam puścić dziecko do tej tak zwanej normalnej szkoły, gdzie widzę, że tam jednak nikt się nie stara lub system nie pozwala nauczycielom, żeby oni wyszli poza ten schemat, bo ja to słyszałem, że część chce wyjść, ale no nie za bardzo mogą, bo ktoś ich tam ocenia z tyłu ławki, dosłownie siedząc i punktując tego nauczyciela. Więc pytanie do ciebie, czy powinniśmy sami wybrać to, co najbardziej czujemy, jaka szkoła, bo Montessori, szkoła jakaś australijska, szkoła jakaś z kangurami, różnej nazwy, ja tego jeszcze nie wiem, ale oczywiście wymyślam, ale wiecie sami doskonale, że dzisiaj wybór jest ogromny w tych dużych, szczególnie miastach. Można puścić dziecko do alternatywnej, można przecież w domu uczyć. Czy któreś rozwiązanie jest lepsze, czy jak to dzisiaj ocenić? Jeszcze to tak na koniec. I po raz kolejny odpowiem, to zależy. To jest, niestety nasz świat jest dosyć złożony i powinniśmy wziąć tutaj wszystkie czynniki pod uwagę, bo szkoła nierówna. Tak samo szkoła publiczna nie jest równa szkole publicznej i różne są też typy i tych szkół niepublicznych. I nawet szkoła Montessori jedna i druga nie są sobie równe. Także no niestety tutaj trzeba zrobić taki research, zobaczyć na ile mamy możliwości i logistyczne i finansowe posłać dziecko do różnego typu szkół, albo nie posyłać do szkoły i uczyć go we własnym zakresie, tylko też musimy to... No niestety, ważne rzeczy w życiu nie zawsze są proste. Albo inaczej, są proste, ale nie zawsze są łatwe. To wymaga niestety sporego przygotowania. Właściwy wybór tej szkoły. Trzeba rozmawiać przede wszystkim z innymi rodzicami. Dzieci, które już zostały posłane do tej szkoły, bo bardzo dużo w szkole zależy od dyrekcji, od nauczycieli. Mówię o takiej szkole publicznej, bo tak jak lekarz lekarzowi nierówny działający w ramach NFZ-u, tak samo nauczyciel nauczycielowi. I tutaj trzeba rozważyć jakby wszystkie za i przeciw. Także myślę, że jeśli
kogoś stać, na pewno warto rozważyć szkoły niepubliczne. Tylko trzeba się tam przejść do tej szkoły, zobaczyć, jak to wygląda. Dziecko musi też to poczuć przede wszystkim, bo dziecko często czuje dużo rzeczy. Ja powiem szczerze, byłem też z moimi dziećmi w pewnej szkole niepublicznej, której tutaj nie będę wymieniał. Chciałem, żeby zobaczyły, jak tam wygląda życie. I mój syn powiedział mi w pewnym momencie: tato, te dzieci są jakieś dziwne. Czyli on po prostu czuł, że tam jest coś, co nie do końca mu pasuje. Nie jego środowisko, nie trafił tam. Tak. No, wiadomo, że dzieci są różne i różny jest profil szkoły, różna jest społeczność, która tam się układa i nie ma takiej uniwersalnej recepty, że dla wszystkich ludzi dobre jest to i to, czy dla wszystkich dzieci, bo każde dziecko jest trochę inne i czasem, ja to też doświadczyłem tego w swoim życiu, że jak coś człowiekowi zbyt łatwo przychodzi, jak nie ma tych przeszkód, które utwardzają człowieka, no to później jest zbyt miękki. No i wydawałoby się, że życie powinno być usłane różami, a tutaj zderzenie z twardą rzeczywistością pokazuje, że brakowało nam czegoś, co nauczyłoby nas radzenia sobie z problemami. Także myślę, że jeśli ktoś podejmie decyzję, czy nie stać go na to, żeby puścić dziecko do szkoły niepublicznej, to jest bardzo dużo możliwości, jak tą edukację uzupełnić, jak wpływać nawet na tą szkołę, bo często nauczyciele, tak jak mówisz, chcieliby wyjść poza schemat, ale czują się sami w tym. Jeśli my damy im zielone światło, pochwalimy pewne inicjatywy, czy nawet zainterweniujemy u dyrekcji, czy nawet wyżej jak trzeba, bo czemu nie? No, skoro chcemy być przedsiębiorczy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że mamy pewne możliwości oddziaływania na system, tak? Nawet. Jeśli zachęcimy do tego, jeśli inni rodzice mają podobne odczucia co my, żeby wyrazili wprost na piśmie, czy nawet słownie te nasze oczekiwania, żądania, jeśli one są oczywiście realne i jednoznacznie, no trudno powiedzieć jednoznacznie dobre, bo to tutaj wchodzimy na grunt znowu filozoficzny. Natomiast jeśli mogą przynieść szkole, dzieciom jakąś ewidentną korzyść, to myślę, że nikt rozsądny nie będzie się przed tym wzbraniał. Jeśli jeszcze znajdziemy, bo najłatwiej jest zawsze wprowadzić w szkole jakieś rozwiązanie, jak przygotuje się już gotowe schemat postępowania, tak? Bo no, niestety każdy z nas jest trochę leniwy i nie do końca lubi sobie nakładać dodatkowych obowiązków, ale jeśli mamy pomysł, spróbujemy przynajmniej jakiś zarys jego rozwiązania przygotować i przedstawić nauczycielowi czy dyrekcji, to na pewno dużo łatwiej przyjmą taki pomysł. Także my możemy też wpływać na rzeczywistość na każdym poziomie, tak? Od kształtowania swojego ogródka, balkonu, pokoju, w którym mieszkamy, aż po coraz wyższe poziomy. No. Jak my się rozwijamy, mamy coraz większe możliwości oddziaływania na to. Ktoś ma swój kanał na YouTubie, może zrobić dużo więcej niż zwykła osoba pracująca na etacie, ale to nie znaczy, że ta osoba jest zupełnie bez wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Także warto próbować i warto zmieniać świat. No i myślę, że powiedział to człowiek czynu, bo napisał już 7 książek, a myślę, że w głowie ma kolejnych kilka, jeśli nie kilkanaście. Podpowiedz, Tomku, gdzie te książki można zdobyć. Myślę, że wielu widzów już wie, ale dla tych, którzy dopiero pierwszy raz je dzisiaj widzą, gdzie można kupić książki, o których mówisz? Na stronie wydawnictwa expertia.com.pl. Zapraszam. Bardzo szeroki asortyment książek dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie, a inwestycja w książki jest inwestycją, może poza inwestycją w zdrowie, która ma najwyższą stopę zwrotu, bo naprawdę za kilkadziesiąt złotych można dostać tej wiedzy sporo. Tylko w przypadku, jeszcze taki disclaimer drobny, w przypadku książek dla dorosłych, tutaj bym też nie przesadzał z ilością tego, bo to trzeba sobie dawkować, żebyśmy, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ćpali wiedzy, tylko umieli ją zastosować w życiu i krok po kroku
nawet po stronie, po dwie strony dziennie. Dokształcali się i próbowali metodą Kaizen, tak, czyli małymi kroczkami wprowadzać te rzeczy w nasze życie i ulepszać je. Dokładnie tak. Także tam zapraszamy, dajmy dobry przykład swoim dzieciom, czytajmy sobie, a przy okazji im fajne i dobre polskie produkty, które są stworzone tutaj na polskiej ziemi przez praktyków. Mieliście tutaj okazję posłuchać Tomka, ojca pisarza, który podał wam, myślę, że wiele przykładów, jak można to życie ułatwiać, myślę, tych dzieci w tym szybko zmieniającym się świecie. Tak? Myślę, że możemy to zakończyć, bo zostawiając same te dzieci, no, mogą trafić na różne książki, niekoniecznie takie, jak chcielibyśmy im wskazać. Tomku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dajcie znać w komentarzu, czego brakowało, co możemy zrobić w przyszłości lepiej, jakie problemy tych dzieciaków rozwiązywać w kolejnych nagraniach, bo myślę, że edukacja dzieci, nie tylko ta finansowa, jest bardzo ważna, no bo przecież one są przyszłością tego narodu, ale w ogóle całego świata również, więc nagrywajmy kolejne rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało, jakie macie sami spostrzeżenia dotyczące edukacji dzieci. No i w komentarzu Tomek, myślę, że nie tylko poczyta, ale też poodpowiada na kilka komentarzy na pewno. Odpowiadam i postaram się też wcielić do kolejnych książek. Super. Tak, dziękuję Tomku jeszcze raz. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.